Park Wolności, no. Major to tu na razie ma wolny nos do wełszenia i nikt mu tego nie zabroni, więc się nazwa chyba zgadza. Znałem, owczarek zagłusza mi nagranie. A raczej witam majora ponownie. Taka ciekawostka historyczna. Ten park tu kiedyś nie istniał, a większość tego terenu to były lasy. Większość drzew, które się tu znalazły się tylko dlatego, że zostały sprowadzone. Ten teren należał do dawnego cesarstwa Habsburgów. Wiadomo, pod ten... no... To słowo, jak ono było? No... Tak to jest, gdy człowiek zapomni, jak się coś nazywało. Chwila pomyślenia. A tak. Gdy byliśmy pod zaborem austriackim, właśnie zabór, o to mi chodziło. Właśnie niedaleko stąd znajdowała się granica 3 zaborów: austriacki, galicyjski i niemiecki. I właśnie Habsburgowie tu zarządzali miejscem, gdzie ja mieszkam. No i sprowadzili sobie różne drzewa, które tu nie rosły. Pewnie im brakowało, gdy sobie jeździli po swoich lasach polować. No, a teraz my tu po prawie cesarsku sobie idziemy na spacer. Przez park, którego nazwa ma upamiętniać pierwsze prawie częściowo wybory, wolne wybory w Polsce w 89. Tak więc 89. Polska wreszcie odzyskuje niepodległość, można tak powiedzieć. Koniec komunizmu. Podobne układy drzew można spotkać w sumie we wszystkich okolicznych miejscowościach i lasach. Wszystkie te tereny były pod panowaniem Habsburgów, ale co ciekawe, nie zachował się żaden pałac, willa, zamek, nic co do nich należało, jeżeli coś takiego w ogóle było w okolicy. Historyczne przejście przez park, który jest tylko fragmentem dawnego lasu. Coś tu warczy. A, ten mały piesek. Ten mały piesek, który jak był kiedyś szczeniakiem, to pobiegł przez otwartą bramkę prosto do majora. Szczęście właścicieli tego pieska, że major jest przyjazny. I w sumie pieski się fajnie dogadały. No, a my sobie idziemy dalej. W obecnych czasach. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia następnym razem. Może nawet historycznym. Na razie.